nomenklaturze anglojęzycznej konury to grupa pochodzących z Ameryki Południowej długoogonowych papug należących do wielu rodzajów, kilkudziesięciu gatunków o dość dużym zróżnicowaniu, jeśli chodzi o wielkość. Na ogół kojarzymy konury z papugami, które w swojej nazwie mają konura, a więc na przykład z konurą patagońską, konurą ognistobrzuchą czy konurą słoneczną. Ale już nie wszyscy wiedzą, że konurami są również mnichy nizinne, wszystkie gatunki rudosterek. Ale są i tacy, którzy do tej grupy chcieliby zaliczyć nawet ary. Konury i często określane są mianem małych ar. Rzeczywiście te niewielkich rozmiarów ptaszki, podobnie jak ich więksi krewniacy, pochodzą również z Ameryki Południowej i swoją budową ciała, barwnością i podobnym upierzeniem przypominają te właśnie znane nam wszystkim duże ary. Konury są to papugi coraz bardziej popularne, coraz częściej zawitające do naszych domów i papugi, które są naprawdę bardzo kolorowe, a paletą swoich barw oszałamiają nas niczym brazylijski karnawał. Przyjęliśmy zwykle uważać, że papugi zamieszkują tropikalne obszary, głównie lasy deszczowe. Te południowoamerykańskie papugi, mówię tu o wszystkich konurach, zamieszkują ogromne, bardzo zróżnicowane pod względem klimatu terytoria. Począwszy od równikowych, subtropikalnych, z lasami deszczowymi, dżunglą, aż po południowe obszary Ameryki Południowej, charakterystyczne dla właśnie patagonek, gdzie temperatura jest często bardzo porównywalna z naszą zimową i gdzie warunki są bardziej odpowiednie dla pingwinów niż dla właśnie papug, które jednak doskonale odnajdują się w tych właśnie rejonach. Zróżnicowanie konur jest dość duże, począwszy od bajecznie kolorowych, małych rudosterek, aż po właśnie takie, jak tutaj patagonki, jedne z największych konur. Konury są bardzo inteligentne, posiadające dość dobrą umiejętność naśladowania dźwięków, w tym mowy ludzkiej, i w związku z tym świetnie odnajdują się w roli domowego pupila. Te zdolności naśladowcze, zdaniem wielu hodowców, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o konurę słoneczną. Ptak ten jest uważany za cichszego i łatwiej uczącego się nowych słów. To spowodowało, że jest bardziej poszukiwanym i chętniej nabywanym, a w związku z tym jego cena jest nieco wyższa. Wszystko, co musimy o tych papugach jeszcze wiedzieć, to to, że niekiedy bywają hałaśliwe. Mnichy, podobnie jak wszystkie inne konury, charakteryzują się wydawaniem dość nieprzyjemnych dźwięków, które szczególnie jeśli papugi są w wolierze, w większej grupie mogą być bardzo męczące dla osób przebywających w pobliżu. Jednak jeśli papuga ta zostanie ręcznie wychowana i będzie przebywała w odosobnieniu od innych papug wśród ludzi, to z czasem zatraca zdolność do wydawania naturalnych dźwięków, a zmienia je na dźwięki zasłyszane z otoczenia, w tym mowę ludzką. I wtedy takie właśnie młode, od samego początku trafiające do ludzi osobniki stają się bardzo fajnymi papugami do towarzystwa. Jednak ostrzegam, nie wolno, absolutnie nie wolno próbować oswajać i przystosowywać do warunków domowych papug, które przez dłuższy czas funkcjonowały w stadzie wolierowym, które nauczyły się emitować swoje dość mało przyjemne dźwięki. I wtedy takie papugi rzeczywiście mogą być uciążliwe. Od nas, opiekunów, oczywiście w pewnych granicach, zależy to, czy będą rozkrzyczane, czy nie. Ponieważ konury to kilkadziesiąt gatunków papug należących do różnych rodzajów, zamieszkujących ogromne, bardzo zróżnicowane obszary, to warunki, w których żyją, są również bardzo zróżnicowane. I w związku z tym u konur wykształciły się cechy często bardzo odmienne. To, co jest dla nich wspólne, to niezmierna ruchliwość, ciekawość,
łatwość nawiązywania relacji. Ale mając konurę jako zwierzę domowe, musimy zwracać uwagę na to, z jakich stad ono pochodzi. Część z nich należy do stad jednogatunkowych, które nawiązują bliskie relacje wewnątrz tego stada, a wobec obcych są nieufne, często wrogie. Inne gatunki konur należą do stad wielogatunkowych, gdzie relacje są zupełnie inne, przyjazne, a przybysze są w pełni akceptowalni. Zdecydowana większość gatunków konur to papugi należące do stad jednogatunkowych. Nieliczne, jak na przykład konura słoneczna czy konura niebieskogłowa, to przedstawiciele stad wielogatunkowych. I tutaj jest powód tego, że konury słoneczne czy niebieskogłowe o wiele lepiej akceptują zmieniające się warunki, nazwałbym je rodzinne, i łatwiej akceptują nowe osoby, nowe zwierzęta w swoim otoczeniu. Patagonki to typowi przedstawiciele stad jednogatunkowych, ale jeżeli na przykład w przypadku żako nawiązanie bliższych relacji w ustabilizowanym już otoczeniu graniczy niekiedy z cudem, to w przypadku konury, mimo początkowych oporów i sprzeciwów, możemy spowodować, aby zaakceptowały one na przykład nową osobę, nowego psa, kota i może z pewnymi oporami i powoli, ale z czasem nawiążą z nim dobre relacje. Są ptakami bardzo już pospolitymi. W hodowlach są od bardzo wielu lat. Należą do ptaków bardzo dobrze się rozmnażających. A o tym, że tak jest w rzeczywistości, świadczy to, że naprawdę ciężko w tej chwili spotkać kudosterkę odmiany nominalnej, czyli taką, jaka żyje w swoim środowisku naturalnym. Jest coraz więcej różnego rodzaju odmian barwnych. Jest mnóstwo pasjonatów, którzy hodują je po to, aby uzyskiwać coraz to nowe mutacje. U wszystkich konur rozróżnienie płci jest bardzo trudne. Te ptaki praktycznie nie mają dymorfizmu płciowego, ale to jeżeli chodzi o ptaki trzymane jako pupile, jako ptaki do towarzystwa, nie ma specjalnie żadnego znaczenia, a hodowcy po prostu muszą seksować ptaki, czyli genetycznie oznaczać ich płeć, aby użyć je do hodowli.